Cześć, witam na kolejnym odcinku poświęconym Achu. Ten odcinek chciałbym, aby był poświęcony obsłudze terminala, ale zanim do tego przejdziemy, to na początku chciałbym się podzielić kilkoma ważnymi informacjami na temat Achu. Pierwsza to jest taka, że dodałem wsparcie dla klimatyzatorów grupy GRI. Jest to, myślę, że grube wydarzenie. Śmieszna historia, jak do tego doszło, bo tak naprawdę to w ogóle nie zakładałem, że będę się za to zabierał. I dostałem sporo pytań na temat tego, jakie klimatyzatory wspieram. Mówiłem, że wspieram ogólnie tylko grupę Midei i dwóch widzów przedstawiło się jako elektronicy, którzy mają u siebie GRI i chętnie w tym pomogą, bo tak jak mówiłem, ja mam Rotenso, więc nawet nie rozpatrywałem rozpracowania GRI, bo uznałem, że bez posiadania danego klimatyzatora będzie to w ogóle niemożliwe. No ale właśnie tutaj jeden widz, Konrad, pozdrawiam, był tą główną osobą, która się do tego przyczyniła. Także wspólnymi siłami na odległość, bo Konrad mieszka na drugim końcu Polski. Wspólnymi siłami przy pomocy VPN-a, zdalnych terminali, zdjęć, analizy zdjęć, rozrysowywania schematów bazujących na jego zdjęciach udało nam się rozpracować warstwę fizyczną. Następnie udało nam się rozpracować protokół, a co najtrudniejsze to w tym wszystkim było rozpracowanie protokołu jego mrocznych zakamarków, że tak powiem, które dopiero umożliwiają pełną kontrolę nad prędkością sprężarki, czyli to, czego chcemy, żeby regulacja temperatury działała nam precyzyjnie i w sposób liniowy, no i przewidywalny, co najważniejsze. Także dzięki Konrad. Jeszcze też podziękowania należą się do Tomka, który bardzo dużo ze mną testował. Też tego Achów ze swoim GRI oraz Marek, z którym ostatnio chyba najwięcej czasu wieczorami spędziliśmy na tym, żeby jeszcze dopracować te niuanse, które zostały do dopracowania. Także mogę teraz z czystym sumieniem powiedzieć, że GRI działa naprawdę dobrze, tak jak powinno, tak jak Rotenso. To jest pierwsza wiadomość. Druga wiadomość jest taka, że stworzyłem stronę w formie dokumentacji, coś jakby Wikipedia, podzielonej tematycznie, także wszystkie zagadnienia związane z Achu, z konfiguracją, z rodzajem i trybem pracy są tam opisane i są sensownie tematycznie podzielone, więc myślę, że powinniście się tam w tym odnaleźć. Link do strony będzie w opisie filmu. No, a teraz już nie przedłużając, przejdziemy do tematu nowego terminala. Nie wiem, jak to nazwać, terminala, konsoli. Jeszcze w branży informatycznej to na to się mówi CLI, czyli Command Line Interface. Tak się nazywa ten interfejs tekstowy do zarządzania takimi urządzeniami jak routery Cisco czy Mikrotika. I to właśnie zrobiłem u siebie w swoim Achu. I czym to się różni od poprzedniego menu, które już widzieliście, że menu ma dużo więcej komend, ale żeby nie było to zagmatwane, to udało się zrobić to menu w sposób wielopoziomowy, czyli komenda składa się ze słów oddzielnych spacjami i każde następne słowo jest jakby zagnieżdżeniem w daną tematykę. Szczegóły wam zaraz pokażę. Także przejdźmy do komputera i zobaczymy, jak to wygląda. To jeszcze 3 słowa o stronie. Tak wygląda strona. Adres jest w miarę prosty: www.achu2040.ovh. I tu mamy tematycznie wszystko podzielone. Jeżeli ktoś chce sterować stałym poziomem prędkości sprężarki, to sprawdza, co jest na tych stronach. Jeżeli ktoś się reguluje stałą temperaturą lub pogodową, to interesuje go ten dział. Jest też o Modbusie, czy to TCP czy RTU, spis rejestrów z opisami po polsku. Jest też o samym terminalu. To już akurat są stare komendy, ale niedługo będą nowe. O tym, jak go skonfigurować, jak go używać, jak się podłączyć, czy to pod Linuxem, czy pod Windowsem.
No, także myślę, że jeżeli pewne niuanse są dla kogoś niejasne, to wierzę, że po przeczytaniu tej strony staną się jasne. No. To tak, to jeszcze 3 słowa dosłownie o samym CLI. Projekt samej biblioteki, dzięki której możemy tworzyć takie tekstowe menu wielopoziomowe, które podpowiada przy pomocy tabulatora. Ja umieściłem na swoim GitHubie. I co najważniejsze jest to, że jest to napisane w sposób możliwie wieloplatformowy, czyli sam projekt można skompilować pod Linuxem, pod Raspberry Pico i pod Windowsem. I ogólnie myślę, że pod wieloma innymi platformami, które wspierają C++ w wersji minimum 17. Także zapraszam, możecie sobie obejrzeć, jak to wygląda, ale już nie przynudzając na temat samego programowania, to przejdźmy do tego, jak faktycznie użyć tego wachu. Dobra. No to weźmy sobie tutaj. Jestem teraz na komputerze, który ma przez USB podpięty AHU, który pracuje w mojej kotłowni. Podłączymy się do terminala. No i jesteśmy. Także nasz prompt to jest ten napis AHU w tych nawiasach kwadratowych. No i pierwsze co, tak jak wcześniej mówiłem, najlepiej się przyzwyczaić do wciskania tabulatora. No i pierwszy poziom menu, jaki tu widzimy, wygląda właśnie tak. Czyli to są tematy, na które podzieliłem wszystkie ustawienia. I tak jak wcześniej pamiętacie, cały trzon ustawień bazuje na rejestrach Modbusa. To jakby ten stan rzeczy się nie zmienił, tylko po prostu każdy z tych rejestrów Modbusa dotyczy pewnej tematyki i zamiast pamiętać wszystkie rejestry na pamięć albo co chwilę sięgać do ściągawki, no to lepiej poruszać się tutaj, bo to wszystko już jest takie bardziej się z czymś kojarzy niż tylko same liczby. Więc co my tu mamy po kolei? Od góry lecąc, control. Możemy wpisać control i wciskamy tabulator i podpowiada nam się to, co jest już jakby pod słowem control kryją się to jest jakby takie drzewo. Pod każdym z tych słów kryje się następne słowo lub więcej słów. Akurat pod słowem control kryło się tylko jedno słowo, a teraz pod słowem set kryją się już 3 możliwości, czyli ta funkcja służy do zmiany trybu kontroli z lokalnego napięciowego na zdalne, czyli modbusowe w zakresie od 0 do 100%. Po prostu określamy prędkość wydajność sprężarki wyrażoną w procentach, albo też zdalna kontrola temperatury. Jeszcze co ciekawe, co warto wspomnieć, poruszanie się tutaj trochę się odbywa tak, jakbyśmy się poruszali po dysku, po systemie plików, czyli w każdy z tych słów jest katalogiem, do którego możemy wejść i poruszać się dalej względnie. Czyli przykładowo ja mogę sobie wejść do katalogu control i wcisnąć Enter. I teraz ten katalog control teraz widzimy tutaj po lewej stronie, tak jakbyśmy byli czy to w terminalu, czy pod DOS-em. I teraz wszystko, co nam od tego momentu będzie podpowiadało, to jest tak jakby jesteśmy teraz, nasza względna ścieżka przyniosła się do tego submenu control. I teraz jak wciskamy tabulator, to już nam podpowiada tylko to, co jest, to się zaczyna od kontrola. A jak widzieliśmy, jak piszemy coś tam i zmarzymy jeszcze dalej, to nam się zmazuje ten kontrol i wracamy do menu głównego. No więc kontrol już byliśmy. W menu level. Co mamy w menu level? Możemy wpisać na przykład level increment, liczbę i zwiększamy dany level o 10, ten który był wcześniej. Strzałka w górę działa na daleko historię, więc można się tam poruszać. Możemy wpisać dekrement również. Możemy zmniejszyć level o 5, ten poziom, ten wyrażony od 0 do 100%. Możemy zrobić level set, to ustawiamy daną wartość, powiedzmy, nie wiem, 60. Możemy zrobić też level show. I tutaj pokazuje nam to, co na górze, to co ustawiliśmy, a przynajmniej nam się wydaje, że to ustawiliśmy, bo tak naprawdę akurat teraz AHU jest w innym trybie pracy,
Więc on akurat teraz nie respektuje tego, że my tam ustawiliśmy 60, więc to jest ważne. To, co ustawiliśmy, a to, co faktycznie jest brane pod uwagę, bo inne kryteria po prostu są. Teraz na przykład chyba on jest w stanie spoczynku, dlatego pracuje na jakby jedynka to jest jakby taki najniższy poziom. Więc dalej. Tu jest MISK, czyli takie mydło powidło. Przynajmniej coś, czego jeszcze nie udało mi się jakiejś lepszej nazwy do tego dać. To są, co tu można ustawić, ten MISK. Hot water to jest tryb podgrzewania ciepłej wody użytkowej. To, mówiąc krótko, ustawiamy poziom w procentach modulacji, z jakim chcemy, żeby AHU w trybie grzania ciepłej wody pracowało. Czyli jak ktoś ma super mocny agregat, bo ma duży dom, ale nie potrzebuje aż takiej mocy do grzania wody, to może sobie, nie wiem, grzać na 80% i wtedy, czy tam na 70%. I w tym momencie taki poziom mocy będzie używany przy grzaniu ciepłej wody użytkowej. Co tu mamy jeszcze? Input i relay. Input i relay to chodzi o to, że mamy standardowe wejście, takie jakie było w oryginalnym AHU i takie jak też było w moim, wejście aktywujące tryb grzania i wejście aktywujące tryb chłodzenia. No i domyślnie, jak widać, są ustawione tak jak powiedziałem. Ale właśnie może być tak, że ktoś chce mieć inną funkcję i pierwsza funkcja, która tu była proszona przez klientów, to wsparcie trybu grzania ciepłej wody użytkowej. Czyli to jest ten tryb po prostu, kiedy grzejemy na maksa lub tam z wysoką mocą. No i stwierdziłem, że zrobię coś takiego, że pozwolę nadać tym wejściom inne funkcje niż domyślne. Czyli przeważnie mało kto grzeje, mało kto chłodzi, akurat może poza mną, ale właśnie wejście cool jakby jest niewykorzystywane w tym celu, więc popularną konfiguracją jest, aby to wejście służyło do aktywacji jakimś tam zewnętrznym termostatem i wtedy cały układ przechodzi w tryb grzania ciepłej wody użytkowej. I żeby to osiągnąć, to musimy co zrobić? Weźmy sobie tutaj MISK, input, function, cool i set. Czyli trzeba ustawić, i tutaj wpisujemy to liczbę. Jaką tą liczbę wpisać? Jedynka to jest chłodzenie. Ja potem na stronie te liczby będą bardziej wyjaśnione. Teraz powiem, o co chodzi. Bo można nadać nawet można nadać jedną funkcję i tę funkcję podajemy w postaci liczby. I akurat chłodzenie to jest 1, grzanie to 2, czyli możemy w sumie w wejściu cool nadać też grzanie, chociaż nie ma to sensu, ale tak można zrobić. W każdym razie grzanie ciepłej wody to jest 256. I teraz możemy to sobie zobaczyć. Function show. I teraz wejście cool ma funkcję nie cool, tylko hot water, czyli to jest tryb grzania ciepłej wody użytkowej. I jak to wejście teraz zewnętrzny termostat je aktywuje, to niezależnie od tego, czy AHU jest w trybie lokalnym, czy zdalnym, uruchomi się w trybie grzania i będzie pracował ze stałą wydajnością, którą określiliśmy tam we wcześniejszym ustawieniu, tam na 60 czy tam 70%. Dobra, możemy sobie ustawić z powrotem na 1. A nie, przepraszam, to jest... zapomniałem nawet, ile to jest hit. Może 8? O, dobra, 8 to było cool. Dobra, no widzicie, na to ja nie pamiętam. Dobra, co tam jeszcze było? I to samo, i można zrobić podobną rzecz z przekaźnikami. Mamy tutaj dwa przekaźniki. Tu mi się zrobił bałagan, chyba muszę to poprawić, bo jest function. To miało być, ale plama. Dobra, alarm. Function, dobra. Podobnie jak z wyjściami, tylko tak, mamy dwa przekaźniki, które domyślnie służą do alarmowania czegoś i do sygnalizacji defrostu. I w ten sam sposób, jeżeli na przykład ktoś nie potrzebuje alarmu, bo nie wiem, po prostu nie używa tej funkcji, to może na przykład również połączyć funkcję przekaźnika alarmu z
nie alarmem, tylko z trybem grzania ciepłej wody użytkowej. Czyli jeżeli na przykład termostat mu się załączy, no to uruchomi agregat nadanie mocy, a przy okazji jego przekaźnik też się uruchomi i ten przekaźnik na przykład, nie wiem, przełączy zawrót trójdrożny, załączy jakąś pompkę. Można nawet 2 przekaźniki alarm i defrost dopisać do tej samej funkcji. Obydwa zadziałają. Jednym przełączycie zawór, drugim załączycie jakąś pompkę. Można też załączyć ten przekaźnik, przypisać mu funkcję, żeby był aktywny, na przykład jak jest aktywne chłodzenie, jak jest aktywne grzanie, jak jest aktywne i grzanie i chłodzenie, bo można napisać kombinację funkcji. Jak widzieliście te liczby, to były tam 1, 2, 4, 8, to nie są przypadki, to nie jest przypadek, bo to są kolejne potęgi dwójki, których jeżeli napiszecie ich sumę, tak jakby taki odpowiednik sumy bitowej, to po prostu będzie funkcja OR, czyli jeżeli którakolwiek z tych rzeczy będzie aktywna, to ten przekaźnik będzie aktywny. Czyli może być na przykład jednocześnie i suma, i defrost, i nie wiem, i chłodzenie. To tylko przykład. To po prostu trzeba sobie wtedy te liczby rozpisać. Tak. No to lecimy dalej. Dalej mamy menu Modbus. I tutaj mamy to, co było, tylko może trochę inaczej poukładane. To można napisać sobie holding registers. Można zrobić sobie show i napisać tutaj też w dowolnej postaci tam 0, 1, 5, 6 do 9, 11 do 13. I on nam pokaże dokładnie te rejestry z opisami i z ich wartościami. Można set zrobić, czyli set podajemy adres rejestru i podajemy jego wartość. Co tam jeszcze? Modbus. Input register tak samo, można być show, tylko bez seta, jakby to samo. No i Modbus jeszcze show info, no to taka informacja ogólnie, na jakich parametrach pracuje Modbus, tam, na jakie slave ID i tam, jaka prędkość tego portu szeregowego i format ramki. No dalej mamy funkcję oil i oil, wszystko co w temacie oil służy do sparametryzowania tych wybiegów olejowych, czyli mamy tutaj interval, to ustawiamy co ile minut on ma nastąpić. 40 co można wpisać. Co tu jeszcze można? Interval, a to już było, dobra. Interval oil low frequency to jest wartość prędkości, częstotliwości pracy sprężarki. Jeżeli przykładowo jest, dajmy na to 30 piszemy. Jeżeli sprężarka pracuje przez czas wyrażony w parametrze interval poniżej tej prędkości, którą tu ustalimy, to nastąpi wtedy ten wybieg olejowy, który ma tam zaciągnąć olej z układu. Więc jeżeli ona pracuje poniżej 40, poniżej 40, ona na chwilę przekroczyła i znowu wróci, no to ten czas jest liczony od nowa. Oil mamy tutaj, to jest alfabetycznie akurat. Oil show, to pokazuje nam to, co jest ustawione. I jeszcze jest oil target frequency. To wpisujemy tę wartość, do której podczas wybiegu olejowego sprężarka ma dojść, żeby był zaliczony. Czyli ja tutaj sobie wpisałem 56. I chyba RTNS z taką prędkością startuje na początku, więc wydaje mi się, że akurat taka była intencja twórców, żeby to była taka liczba, taka prędkość, która się uważa za dobre smarowanie. Dalej mamy operation. Operation dochodzi o to ogólnie, co układ robi w danej chwili. Czyli ustawione teraz jest grzanie, wstawione w sensie z Modbusa, a to, co naprawdę robi, to też grzanie. Bo na przykład mógł być w trybie lokalnym, więc na przykład mielibyśmy tutaj, że my ustawimy grzanie, ale on na przykład tak robi, jest bezczynny, no bo inny tryb jest, więc dlatego też jest ważne, żeby te dwie informacje pokazać, co ustawiliśmy, a co się dzieje naprawdę. Operation. Aha, no i można też robić set i można tutaj ustawić, że chcemy przestawić go w tryb cool, heat albo idle. Co tu mamy dalej? Settings. Co tu można zrobić? Można ustawienia przeczytać, read, restore default, przewrócić domyślne, zapisać do pamięci trwałej i zrobić show. No to zrobimy sobie show, no i nam to pokazuje te wszystkie rzeczy, które
są zapisywane do pamięci trwałej wraz z jednostkami. Settings. System. A co w system można zrobić tak? System show info to jest taka informacja o tam, no, kiedy był skompilowany, jaki jest tam unikalny ID tego mikrokontrolera, tam hash gita, na którym komicie aktualnie jest wersja programowania i zakres pracy sprężarki, jaki jest teraz ustawiony tam na tym selektorze. Reset, no to resetuje zasilanie, a bootcell to przechodzi w ten tryb, w którym można wgrywać nowe oprogramowanie. To już tam pokazywałem na wcześniejszym filmie, to jest to samo. No i przechodzimy do działu temperatura, tego, o którym tak naprawdę miał być ten film, bo tu się dzieje najwięcej rzeczy. No i teraz tak. Może po kolei trochę spróbuję wyjaśnić te parametry, ale może spróbuję to zrobić przy pomocy Painta. Będzie łatwiej to pokazać. To jest oś temperatury w pionie, a w poziomie jest czas. I mamy, powiedzmy, zadaną temperaturę na jakimś takim poziomie. Tak, i teraz grzejemy sobie, więc weźmiemy sobie jakiś inny kolor. Grzejemy, tak? I nam się tu robi coraz cieplej. Nie, kurczę, dobra, jeszcze raz. Grzejemy i nam się robi coraz cieplej. Z tym, że układ PID nam fajnie się zregulował i idzie równo z setpointem. No tak przeważnie jest. Ale powiedzmy, że zamknęły nam się sekcje podłogówki, więc przepływ zmalał. Regulator PID zjechał już na sam dół z dolnej prędkości sprężarki, a nadal temperatura rośnie. No po prostu już się nie da grzać z mniejszą mocą. I co się będzie działo? No nadal nam będzie temperatura rosła. No i pytanie, no kiedy będzie tego kres? No więc tutaj wchodzą właśnie w grę do akcji parametry, o których powiedziałem. To delta high i delta low. Narysujemy sobie, niech to będzie to delta high. I niech to będzie delta low. I to jest taka, nie wiem, czy to nazwać histeryzą. To jest taki zakres, że jeżeli będzie spełniony warunek, że sprężarka pracuje już na najniższych obrotach, przekroczyła tę wartość, powiedzmy, tu jest nastawione 30, a na przykład mamy delta high ustawione 2 i delta low ustawione 2, to znaczy, że tu jest 32, tu jest 28. I jeżeli nam ta wartość przekroczy 32, sprężarka jedzie na najniższej mocy i minie jeszcze 5 minut lub inna wartość, tu czasem tą wartość też można ustawić, to układ się wyłączy. Przejdzie w tak zwany tryb taktowania. I w tym trybie taktowania zakłada się, że pompa obiegowa chodzi cały czas. Ta temperatura będzie nam pomału spadała wraz z tym, jak bardzo wychładza się podłoga w domu. Więc to jest ważne, żeby ta pompa obiegowa wtedy chodziła, bo ona, gdy nie będzie chodziła, to nam ta temperatura spadnie natychmiast. I to tak by nie będzie to odzwierciedlało tego, czy dom potrzebuje grzania, czy nie. No więc ta temperatura będzie nam spadała i dopiero jak spadnie poniżej tej wartości, to się znowu załączy. I ten cykl będzie się znowu powtarzał. I teraz, to jak już powiedziałem, ta górna liczba to jest delta high, dolna to jest delta low. I to można sobie tutaj ustawić. Tak jak tu widać, upper delta i lower delta, tak? To są te dwie liczby. Tutaj akurat mam tak ustawione. Tutaj tak fajnie ustawić, żeby to mniej więcej, jeżeli zależy od tego, czy macie tam podłogówkę, czy grzejniki z jaką deltą wody pracujecie. Ja akurat mam podłogówkę, żeby te liczby były jak na tak gdzieś bliskie, no trochę większe, trochę mniejsze niż ta delta, powiedzmy, że nie wiem, jak że jest deltą 3, to niech to będzie na przykład 2, no to żeby ona przy włączeniu jeszcze miała jakieś pole do popisu. Żeby też nie włączała się za często i tak dalej. No to już sobie każdy musi według własnego uznania
tu ustawić. I co tu jeszcze jest ważne? Delta high, delta low, idle time. To jest ten czas, to jest ten minimum on-off interval. To jest ten czas, minimalna odległość w czasie, minimalny interwał czasowy od tego do tego punktu, po którym on się znowu włączy. Więc jeżeli z jakiegoś powodu ta temperatura by spadła szybciej, bo nie wiem, bo na przykład bo ktoś pompkę obiegową wyłączy, no to on się jeszcze nie włączy. Dopiero jak przejdzie ten punkt, to dopiero wtedy się włączy. To jest to 30 minut. Zobaczcie, rysuję tutaj touchpadem, więc nie jest to zbyt piękne, ale mam nadzieję, że wiadomo, o co chodzi. Tak? 30 minut jest w tym odcinku. Tutaj też przy okazji nam wyświetla, jeżeli on jest w tym trybie taktowania, to będzie nam pokazywał malejąco czas, ile zostało do następnego startu. Dobra, więc tu mamy załatwione te delta high i delta low jako te najważniejsze parametry taktowania. Teraz mamy słowo dynamic. Dynamic to jest tak naprawdę jakby przeciwieństwo słowo static, czyli chodzi o regulację stałotemperaturową i regulację pogodową. I mamy tutaj takie rzeczy do ustawienia jak gain offset, czyli gain to jest nachylenie tej krzywej. No to jest tak na dobrą sprawę prosta, chociaż definicja matematyczna mówi, że prosta to szczególny przypadek krzywej. No, ale tak jak chcemy zobaczyć, tutaj gdzieś chyba napisałem tak, to jest równanie, które opisuje krzywą grzewczą. To jest w dużym uproszczeniu mówiąc prosta liniowa zaczepiona o punkt 20 stopni, jeżeli chodzi o temperaturę domową i 20 stopni temperaturę na dworze, czyli wraz z tym jak temperatura maleje z względem 20 na dworze i 20, którą chcemy mieć w domu, to tak powinna się zachowywać temperatura zasilania, a my definiujemy współczynniki A i współczynniki B. I A to jest gain, a B to offset. Czyli możemy napisać gain, set i nie wiem, tam 0,4 na przykład. Możemy napisać offset 2 i teraz możemy zrobić test. I funkcja test, tak jak wcześniej opowiadałem, możemy sprawdzić, jak zadziała dana krzywa grzewcza, jak na przykład na dworze będzie -5. No to dla -5 na dworze będzie grzał z temperaturą 32 stopni. A -15 to będzie grzał 36 stopni. Nie wiem, a +4 będzie grzał 28 stopni. Więc w ten sposób możemy sobie tą krzywą zwizualizować i tak kombinować, żeby nam wyszło to, co nam się wydaje, że nasz dom potrzebuje w danych temperaturach. Można to też w Excelu narysować i sobie to jakoś tam zwizualizować lepiej. Co tu mamy jeszcze? Idle time, temperature mode. Static. Temperature mode set to możemy właśnie wybrać między regulacją static i dynamic, czyli static to jest regulacja stałotemperaturowa, że podajemy po prostu wartość temperatury i ma być taka bez względu na wszystko. A dynamic to właśnie temperatura, która bazuje, dynamicznie się zmieniająca, bazująca na odczycie temperatury zewnętrznej z jednostki zewnętrznej. Set ustawimy sobie, nie wiem, static. Ustawimy static. Co tu mamy dalej? PID. No to jest taki ważny dział. To są nastawy poświęcone stricte regulatorowi PID, czyli histereza, czyli to jest tak, histereza to przez histerezę rozumiem różnicę temperatur między zadaną a mierzoną, poniżej której regulator jeszcze nie podejmuje zmian, czyli jakby nie zwiększa się jego wartość, czy tam nie zmniejsza. Dopiero to jest taka jego strefa nieczułości. To ma na celu troszeczkę uniknięcia jakiejś tam oscylacji, jeżeli takie zajdą, że czasami się na przykład zdarzy, że przy pewnych szczególnych nastawach może tam, nie wiem, tak co parę sekund tam 3 Hz w górę i w dół chodzić. Więc można tego uniknąć i na przykład zrobić mu pewną strefę taką nieczułości, to będzie to mniej oscylowało. Więc no tak samo histereza set i wpisujemy jakąś tam liczbę, która jest wartością temperatury. Tam 0,1. Co tu jeszcze można ustawić dalej?
No te współczynniki PID to przeważnie pracujemy tutaj, pokażę. Przeważnie pracujemy na takich parametrach, jak tutaj pokazałem. Z członu D moim zdaniem nie ma sensu ustawiać tych w tym układzie, ponieważ nie sądzę, żeby układ inercji tego rzędu w ogóle potrzebował członu D. To jest jedna rzecz. Mogę się mylić. Natomiast najważniejszą limitacją tutaj, żeby ten człon D miał sens, jest rozdzielczość pomiaru i dynamika. Zmiana temperatury jest na tyle mała, żeby osiągnąć jakiś pożytek z członu D, to by trzeba zastosować jakieś tam wygładzenie tej składowej różniczkowej, co z kolei skutkowałoby opóźnieniem i to odbiłoby się na oscylacjach, więc to jakby jest błędne koło, więc po prostu członu D według mnie ustawiać nie ma sensu, ale on tu jest, jeżeli ktoś chce, to może próbować. PID Controller Sampling Time jest taki parametr jeszcze. To jest mówiąc krótko okres czasu, co ile sekund regulator ma korygować siebie. Tu też nie ma na to jakiejś tam złotej recepty, bo może to robić co 1 sekundę, może to robić co 5, po prostu jak będzie co robił rzadziej, to będzie po prostu dodawał do swojego wyjścia większe odcinki, większe liczby, więc summa summarum wyjdzie to samo. Można też większymi wartościami tej nastawy troszkę zmniejszyć oscylacje, jeżeli wyjdą. Wtedy trzeba ten sampling time dać na pewno większy niż okres oscylacji, ale dokładnie jak to już trzeba sobie pokombinować. No i tam show, no to pokazuje to wszystko to, co jest. No i tutaj już może to być target. No to też show. To, co jest nastawione i to, co jest faktycznie nastawione. Tak. Target i set. Można też coś tam zmienić, jakąś nastawę. Nie wiem, 22, 23,4. No i się ustawiło to, co ustawiliśmy. No i dobrnęliśmy chyba do końca. Tak, to jest całe menu. Także mam nadzieję, że pewne sprawy się rozjaśniły, pewne sprawy nie stały się trudniejsze niż były wcześniej. I co? I to było na tyle. Dzięki, że trwaliście do końca. I co? Na razie, cześć.